Siemano, robimy dzisiaj fajną rzecz, bo jedziemy na Strzała do Rumunii. Nasz plan to w 3 dni pojechać i wrócić i objechać w międzyczasie Transalpinę i Transfogarską. Czekam właśnie na Tomka w Garwolinie, jest 6:43 i zobaczymy, jak nam się to uda. Na starcie będzie segment Kuba bawi i uczy. Niedawno przeczytałem, że poprawna forma to transfogaraska zamiast powtarzanej transfogarskiej. Tego tripa jedziemy tylko w dwuosobowym składzie. No, jest 11:37, to prawie Dzień jak dobry. dobry. Jesteśmy po obiadku, takim przedwczesnym. Zatankowani, następne tankowanie na Węgrzech. Podpinam cenę do GoPro, więc będzie teraz słychać, o czym gadamy. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale Tutaj technologia niestety nie dźwignęła tematu, a my nie sprawdziliśmy, czy działa i audio z tego przejazdu po prostu nie wychodzi z sceny. Więc dzięki takiej małej awarii dostaliście ten wspaniały voiceover. Tomek wystartował z okolic Siedlec, a ja z Warszawy. Kierujemy się do przejścia granicznego w Barwinku. Tam, gdzie się da, w Polsce przelatujemy drogami szybkiego ruchu, a następnie włączamy tryb unikania autostrad i wrócimy do tego rodzaju drogi dopiero bliżej zachodu słońca. Przez całą drogę staraliśmy się jechać równym tempem, bez dużego gonienia, robiliśmy krótkie przerwy, maksymalnie 15-minutowe i często wstawaliśmy w trakcie jazdy, żeby kończyny były w pełni sprawne przez 2 najbliższe dni. Ten plan pozwolił nam popołudniem zameldować się już w Rumunii, tłuc dalej kilometry równinami w stronę rumuńskich Karpat. Pobudka była śmieszna, bo Tomek wstał pierwszy i krzyczy: śnieg, śnieg, śnieg. Po czym komisyjnie stwierdziliśmy, że to tylko lekko zmrożona rosa plus białe kamienie przed budynkiem. Jesteśmy na Transalpinie, może nie widać, ale jest obok. Jest pogodowo bardzo fajnie, bo świeci słoneczko. Wydaje mi się, że tam jak się już wyjedziemy z drzew, to będzie ekspozycja i bardzo cieplutko. Wczoraj zaliczyliśmy odcinek specjalny nocny tej pierwszej części Transalpiny. Był to OM Fest i muszę przyznać, że to, że Afryka ma doświetlanie zakrętów i że mamy 2 Afryki, to zrobiło mocną różnicę. Bo realnie te światła to po prostu tylko prawo, lewo, jakby No. i tylko widać. I mój pytanie. halogen. I Tomek światła ustawione jest normalnie, albo w kosmos, to on ma w kosmos. No i co? Już jesteśmy po śniadanku, bardzo pysznym. Pakujemy się, już naszykowaliśmy wszystko, pomyliśmy kaski, zostało nam umyć szybki, nasmarować łańcuchy, zaczepić sakwy i GoProsy i lecimy. Plan zakłada... Transalpinę. Przelecimy Transalpinę, spróbujemy coś ponagrywać. Szybka dzida do Transfogarskiej, przelecimy Transfogarską, kimamy się. Cel najważniejszy, nie kończyć Transfogarskiej w nocy. Zdecydowanie. Po pierwszych kilometrach już wiedzieliśmy, że wieczorny przelot się opłacał, bo dzisiaj od rana mamy samo gęste, czyli dobry warun i prawie pustą trasę na szczyt. Po chwili zaczęło się odkręcanie manety, z samochodów minęliśmy dosłownie kilka. Czuliśmy się jak w Top Gearze, jakby ktoś dosłownie wynajął tą drogę na nasz przyjazd.
Jest? Tu byli. Są paradoksy? A no? Testowaliśmy nowe rozwiązanie, czyli kontroler drona przyczepiony do kierownicy plus tryb śledzenia za motocyklem. Niestety, pomimo obiecującego startu, co chwilę gubił tracking, a my nie chcieliśmy dłużej tracić czasu na zatrzymywanie się, łapanie i poprawianie drona. Zrobiliśmy 3 ujęcia, dron wrócił do sakwy, a my do wspaniałej zabawy i ognia na tłokach. Jesteśmy na szczycie Transalpiny, prawie. Szczyt jest tam gdzieś. Nie tam, gdzie Tomek leży, tylko tam troszkę wyżej. Przyjechaliśmy już w jedną, w drugą. Teraz jeszcze zjedziemy troszeczkę niżej, zrobimy kilka fotek, które sobie wymarzyliśmy. I zmieniliśmy właśnie baterię w GoPrówkach i lecimy dalej. Przelecimy już do końca i będziemy się kierować w stronę transfugarskiej. A z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że ja testuję sakwy, którymi Tomek już jeździ od jakiejś chwili, bo ja mu je poleciłem. Ale mi się podoba, w sensie fajny setup, jak jest tylko miękki przód i tył, bez kufra, bez niczego, w sumie maksymalnie lekko i też tak rasowo Afryka wygląda. Z ciekawostek jeszcze sprawdzamy oponki, w sensie ja sprawdzam, a mówię Tomkowi, czy fajne, bo pewnie będą takie następne. Mamy tutaj Dunlopy Mission Trail Max, przód i tył. Świeżo to założone przed wyjazdem, właściwie 2 dni przed, więc tak po drodze dotarte. I poza tym, że są trochę twarde, w sensie musiałem zejść z ciśnieniem tak o 0,3 bara względem oryginalnej specyfikacji, to muszę przyznać, że rewelacja. Względem tych oryginalnych z Afryki są cichsze, mam wrażenie, że trzymanie jest lepsze na drodze albo podobne, w terenie dużo lepsze. No więc same plusy. Chwilę później mieliśmy na swoim koncie pokaźną liczbę zakrętów i uśmiech szerszy niż wizjer w kasku. Transalpina zaliczona, ruszamy dalej, Transfogaraska na nas czeka. Pogoda dobra, ustawiliśmy nawi na lekko boczne drogi i już po chwili byliśmy na ostatniej prostej do naszego celu. Z kilometra na kilometr droga stawała się coraz bardziej kręta, a z wysokością zmieniała się przyroda. Klasycznie dla tej trasy spotkaliśmy niedźwiadka, do którego ustawił się rząd samochodów po zdjęcie. O tym gościu, którego właśnie mijamy, opowiem Wam chwilę później. Ten odcinek okazał się super ciekawy, bo jeżdżąc tędy wcześniej samochodami zapomniałem, że jest tak przyjemnie kręty,
i może nam dać tyle radochy. W tym miejscu zaczynamy już wjeżdżać wysoko na otwarty odcinek z wodospadami, większą ekspozycją. Przed nami jeszcze tylko festyn na szczycie i zaczynamy kolejny etap zabawy. Jesteśmy na szczycie Transfogarskiej. Lecie tak pośród samochodów, ale udało nam się. Mamy teraz 2 godziny na zabawę. Niebywałe. Niebywała jest ta trasa, niebywałe są te miejsca. Organ. Motocyklowy organ. No, jest super. Ja też uważam, że byłem tu już z 5 razy, a dopiero na moto ta trasa ma najwięcej sensu. Myślę, że w Mazie MX-5 ma też sporo sensu. No, są pieski i idziemy, coś się garniemy i pojeździmy jeszcze 2 godzinki, coś pewnie porobimy z drona. To dobry moment, żeby powiedzieć, jak dużo dobrych emocji dała nam ta 3-dniowa wyprawa. Nakarmiła mocno nasz głód motocyklowy, wygenerowała wielkie uśmiechy na twarzach i zostawiła wspomnienia, które zostaną z nami już na zawsze. Wracając z takiej wycieczki, wiesz, że dokonałeś dobrego wyboru, czy to w kontekście aktywności na 3 dni, czy tak jak to Tomek powiedział, zakup Afryki to najlepsze, co mogłem w życiu zrobić. Dwa dni temu widziałem ten widok na TikToku, a teraz go podziwiam sam. Ładnie widać. Jest Afryczka, druga Afryczka. Nagrywaliśmy trochę ujęć z drona, które skończyły się śmiesznym łapaniem, bo dolecieliśmy tam na maksymalnym pułapie już 120 i nie chciał wlecieć nad grunt, więc trzeba było go tak z krzaka łapać za spód, za podwozie. No i teraz już myślę, że zrobimy jeszcze jedną rundę do góry. Zrobiliśmy już w górę, w dół. Zjechaliśmy, wjeżdżamy. Pewnie porobimy sobie jakieś foty na górze. Jeszcze raz zjedziemy, no i pewnie wtedy się już będziemy ewakuować w stronę cywilizacji, żeby dzisiejszy dzień skończyć troszeczkę szybciej. Odpocząć przed jutrem i jutro dzida do Polski, ale to nie jest ważne, bo na razie idziemy jeszcze jeździć. Siemano! Firecracker street, hair a pop, pop. 오늘도 여전히 달려, chop, chop. 쓰는 노래마다 모두 pop, pop. Always coming up ahead like some top, 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 top. Firecracker street, hair a pop, pop. 오늘도 여전히 달려, chop, chop. 쓰는 노래마다 모두 pop, pop. Always coming up ahead like some top, 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 top. 365일 building, I'ma build like Fenty. 하는 게 아니야 she's a she busy 먹고 자고 작업하고 반복되는 meeting Your girl a long time hustler no amateur untraining Entrepreneur yeah CEO boss on the scene yeah queen for show 타고나지 않아도 금수저 자수성가 self-made down target LA Firecracker street hair and pop Anegdotka, właściwie dwie. Jak jedliśmy sobie obiadek, to podbił do nas koleś i pytał właśnie, takim przyjechał starym sprzętem, bardzo nie wiem co to jest, jakaś taka Ara XR-ka.
No, w sensie jakiś taki, wiecie, jednocylindrowy odpowiednik, bardzo ładna M5 PH. I podjechał tym sprzętem, też coś tam pogadał z lokalesami i podbija do nas, jakie opony rekomendujemy, bo mu się kończą. No i powiedzieliśmy, że w sumie te, co teraz założyłem, całkiem fajna rekomendacja i że git. Pogadaliśmy chwilę, poobczajał, zrobił sobie zdjęcie opony, no i się pożegnaliśmy. Potem mijaliśmy go na trasie i no on tak, że tak powiem, oponę mógł mieć kwadratową, ale to nie bez oceniania stylu jazdy, po prostu strasznie śmiesznie ziomek jechał, tak sobie powolutku. No i my tu już tak myślę, że z 40 minut jesteśmy. On dojechał teraz do tego punktu i tak stoimy i słychać pu, psz, pu. I my tak, co tak strzela, nie? A to ten nasz ziomek Harpagan po prostu zjeżdżał, chyba mu się waha leje do wydechu. Przed chwilą nam odmachał i teraz na dole zrobił pit stop, ale postać mega mocna. Najlepsze było to, że jak wsiadał na motocykl, to miał taki kask z kategorii za 5 dych za Allegro i ten kask mu tak z tego motocykla rypnął na ziemię i było słychać taki pusty dźwięk, taki, taki jakby się połamał. Ale nic nie dygał, założył i pojechał. O Talionie. Na zjeździe z Transfogarackiej padły nam GoProsy, a śpieszyliśmy się, żeby jak najmniej jechać w ciemności. Więc ten dzień kończymy nagle. Siemano, jesteśmy w miejscowości Sibe'u chyba. Zaspaliśmy, mieliśmy wstać o 5 i o 5:30 wyjechać. Jest 7, więc troszkę nas zmogło. Ale była bardzo sympatyczna pani i nie mogła przeżyć tego, że nie zjemy tu śniadania, więc wyniosła nam jeszcze przed czasem 2 rogaliki i 2 podwójne espresso. Więc kulturalnie wypychamy, żeby nie hałasować i lecimy dalej. Navi pokazuje 13 godzin, no ale trzeba dojść z przerwy, więc zobaczymy. Początek drogi powrotnej to jazda autostradą i prawie miała zabawny koniec, bo była mała różnica w spalaniach pomiędzy Afrykami, o czym opowiem Wam za chwilę, ale w jednej zasięg podczas jazdy autostradowej spadł do okolic 20-30 km, co w tym motocyklu jest bliskie temu, że trzeba lecieć na stację z kanistrem. Na resztkach udało nam się dojechać. To jest 11:55, my jesteśmy już myślę, że całkiem niedaleko słowackiej granicy, więc jest to wynik nadzwyczaj dobry. Zostało nam jakieś 180 km do Barwinka, więc napijemy się kawusi, coś przegryziemy i lecimy dalej. Tankujemy się prawdopodobnie dopiero w Polsce, bo zasięg pokazuje, że jeszcze mamy jakieś 260-270, więc da radę, a patrzcie na to. Łódź. Kurwa. No, mega ciekawa szponta. Tam dalej jest coś, co jest podpisane jako terror, więc być możliwe, że jest jakaś piracka ciupa. W Barwinku o 15 tu przyjechaliśmy, więc czas dobry. I teraz co? Ubieramy się, bo pada deszcz, a przed nami jeszcze sporo godzin, więc szkoda by było zmoknąć. Ubieramy się w wodoodporne i lecimy dalej. Zdejmuję GoPro, bo na wietrze strasznie rzuca, jak odstaje z kasku, więc zobaczymy, może coś tam później się uda jeszcze nagrać. Rękawicami pogoda mi nie straszna. Reptalianie podobno nie istnieją, a tu jest. Jesteśmy właśnie na BP Markuszów. Przelecieliśmy tu z Barwinka na Strzała. Przez część drogi lał deszcz i było ultra ślisko. Widzieliśmy 3 samochody leżące w rowie, z czego co jeden to gorzej. I co? Jest spoko, w tych przeciwdeszczowych ciuszkach jest całkiem ciepło. Właśnie się zalaliśmy. Ciekawostkę mogę Wam powiedzieć taką, że moja Afryka pali mniej więcej 0,8 litra więcej niż tamta,
a różnica między nimi to opony. Moja jest w automacie i ma elektroniczne zawieszenie. A poza tym to są takie same motocykle. Wydaje mi się, że najwięcej różnicy jest w oponach, bo normalnie powiedziałbym, że waga, ale Tomek jest mniej więcej cięższy ode mnie tyle, ile jest różnicy między tymi motocyklami na sucho. Więc zakładam, że tu opony mogą robić różnicę i to, że ja jeżdżę na skrzyni w trybie maksymalnie sportowym, więc pewnie te obroty często są przyciągane jednak troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia na kolejnym szalonym tripie. Czy było warto pojechać do Rumunii w 3 dni? Oczywiście, że tak. Bardzo warto, jeżeli ktoś uważa, że w 3 dni nie można zrobić 2543 km, to da się.